Stoję w jaskini gdzieś w środku Beskidu Małego i sprawdzam, czy ciemno. No ciemno, nie wiem czego się spodziewałem rzeczywiście. Ta krótka wycieczka, mimo wszechobecnego lasu, ma kilka asów w rękawie i nawet można coś dobrego zjeść po drodze. Ja straciłem trochę apetyt. Jak nie jesteście niejadkami, ale od początku. Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj zabieram Was w Beskid Mały na taką krótką, ale ciekawą wycieczkę. O, jak przyjemnie, wreszcie taka prawdziwa wiosna. Jest ciepło i pogodnie, ptaki śpiewają, no i nareszcie też już zielono, więc wykorzystałem tę chwilę. Pojawiłem się tutaj w Beskidzie Małym i planuję zrobić sobie taką, wydaje mi się, całkiem zgrabną pętelkę na Leskowiec. W pobliżu jest też schronisko, więc takie punkty 2 szczegółowe. No i wyruszyłem sobie z Kukowa. To już jest w zasadzie na granicy z Targoszowem. I plan jest w zasadzie prosty, bo będę podchodził zielonym szlakiem, a schodził żółtym. One tutaj w tym miejscu blisko siebie się schodzą. Jest też parking leśny, taki na kilkanaście samochodów. No a w opisie zostawię Wam też link do mapy. Będziecie mogli sobie prześledzić dobrze tę wycieczkę. No i na razie taki całkiem przyjemny, cichy las. No i wyszedłem z tego lasu na asfalt, ale nie jest źle, bo tak całkiem urokliwie. A na to na pewno ma też wpływ, że trochę stęskniłem się za słońcem, za taką wycieczką luźną, bo wyobraźcie sobie, że to moje pierwsze wyjście w góry, odkąd zostałem przewodnikiem beskidzkim. Tak jest, zdałem egzamin, więc ostatnie tygodnie, miesiące w zasadzie były takie trudne, wolną chwilę spędzałem przy mapie, w przewodnikach, doczytując jeszcze o wszystkich informacjach i ciekawostkach. A tutaj wreszcie mogę tak po prostu iść. No i jest to bardzo miłe uczucie. Znowu do lasu i tym razem ostro pod górę. Konkretnie na Czarną Górę, ale to szczyt zalesiony. Raczej na widoki trzeba będzie trochę poczekać, ale będą dzisiaj. No jestem na szlaku sam. To jest magia Beskidów, bo jak się ominie te najpopularniejsze szlaki, to można znaleźć ścieżki, gdzie tego spokoju i ciszy nie brakuje. Nie brakuje też zadyszki. Tak dobrze mi szło w zimie. Starałem się trenować na bieżąco, ale potem jak przysiadłem do notatek, map i książek, to jest jak jest. Czarna Góra zdobyta. No i to może nie jest najhonorniejszy wierzchołek w mojej kolekcji zdobytych szczytów, ale zawsze to następny. Swoją drogą myślałem nawet kiedyś, żeby stworzyć sobie taką listę wszystkich zdobytych wierzchołków, tak z ciekawości zobaczyć, gdzie już byłem, a gdzie jeszcze mnie nie było. Ale nie było na to nigdy czasu do tej pory. Może teraz trochę się to zmieni. A swoją drogą trochę się wygadam specjalnie dla Was, bo w przeciągu następnych kilku pewnie miesięcy mam zamiar pojawić się na szczycie, który pod względem wysokości przynajmniej będzie zajmował tam pierwsze miejsce. Ale na razie nic więcej Wam nie powiem. Jeżeli chcecie wiedzieć trochę więcej i szybciej, co się dzieje, to zachęcam, żeby zapisać się do newslettera. A takie informacje zdradzam też w moim profilu na Patronite, więc linki w opisie. No a tutaj jest bardzo zielono już, co mi się niesamowicie podoba, bo jak się spędziło ostatnie kilka tygodni, może kilkanaście, w 4 ścianach zazwyczaj, no to taki las zielony robi wrażenie. Jak to niedużo człowiekowi potrzeba czasem do szczęścia, nie? Wiadomo, parę milionów na koncie to też nie jest coś, przed czym bym się jakoś mocno bronił. Ileż to wtedy miałbym czasu na wycieczki.
No ale jak zera na koncie są po złej stronie przecinka, to i las jest przyjemny. A co najlepsze, wkrótce miały się pokazać atrakcje rodem z podziemi. Dotarłem do takiego ciekawego miejsca. Nie wygląda, ale jest ciekawy, uwierzcie mi. To jest takie odbicie szlaku i on zakręca rzeczywiście w prawo. Jest takie charakterystyczne jakby skrzyżowanie. I po co wam o tym mówię? Ano po to, że szlak prowadzi w prawo, a ja pójdę w lewo, taką krótką ścieżką, bo w ten sposób zrobię taki skok trochę w kierunku bardzo ciekawej atrakcji Beskidu Małego, czyli Groty Komonieckiego. A jest tutaj blisko, więc trochę grzechem byłoby tak po prostu sobie ją podarować. Pokażę wam na mapie, gdzie tego odbicia też szukać. Przypomnę też, że fajnie mieć w górach aplikacje z mapami offline, albo mapa turystyczna, albo mapy.com, albo cokolwiek sobie wymyślicie, bo wtedy bez zasięgu możecie sprawdzać, gdzie jesteście, gdzie odbić, no i w razie jakichś kłopotów, pomyłek, łatwo można się zorientować, gdzie się jest i gdzie się powinno iść. No a to odbicie znajduje się tutaj, już w zasadzie pod samym grzbietem, jak ten zielony szlak dochodzi, i trzeba odbić rzeczywiście w lewo, schodząc taką naprawdę bardzo wyraźną ścieżką. Jest tu momentami dosyć stromo i będę całą tę wysokość musiał potem odrobić, podchodząc z powrotem do szlaku, ale nawet jakieś widoki się pokazują, więc jest całkiem fajnie. A wiecie, co jest jeszcze fajniejsze? Kiedy w lesie znajdziesz oto. W tym końcowym fragmencie rzeczywiście dosyć stroma ścieżka, ale jestem. No i było warto. Zobaczmy do środka, czy ciemno. No ciemno, nie wiem czego się spodziewałem rzeczywiście. I tak wewnątrz wygląda. I może się zastanawiacie, kim ten człowiek był? Ano to był dawny, bardzo dawny wójt żywiecki. Teraz pewnie pomyślicie, okej, ja też mam wójta w swojej miejscowości, czym niby takim zasłynął, że nawet takie struktury nazywali jego nazwiskiem. Ano, był to człowiek, który dawno temu prowadził taką kronikę, a później sam dziennik, w którym opisywał dawne dzieje tych stron. Tak zwana chronografia albo dziejopis żywiecki. No i to jest źródło informacji dotyczące tego, co się tutaj w regionie ciekawego działo. Bardzo fajne miejsce i takie obszerne rzeczywiście. Ale to nie jest jedyna atrakcja, którą chciałem wam pokazać. Bo teraz idę do drugiej. Też jest tutaj niedaleko. Tam kawałeczek niżej trzeba podejść. I ma związek z tym szumiącym sobie strumyczkiem. Andrzej Komoniecki to był gość. Nawet o tej jaskini wspominał już ponad 300 lat temu. Ale zawsze to lepiej jakąś atrakcję zobaczyć na własne oczy, niż tylko o niej czytać. Więc śmiało skierowałem kroki jeszcze w kierunku tej drugiej. Słyszę już jak szumi, więc idę do tej drugiej atrakcji. Tutaj ścieżką w dół po prostu wzdłuż tego strumyczka. No i jest wodospad Dusiołek na potoku Dusica. A swoją drogą, jak będziecie tutaj schodzić, to trzymajcie się lewej strony tego potoku, no bo tam jest mocny próg, a tutaj jest przejście. Idę zobaczyć go od dołu. Można tutaj też sobie przyjść od dołu z miejscowości Las, czyli taką drogą, a potem ścieżką. Na pewno jest trochę szybciej i łatwiej. No i taki dosyć przyjemny widok. Nie ma dużo wody, taki okres suszy chyba się trafił. No a chwilę zrobię sobie tutaj przerwę, a potem wracam na samą górę. Jakieś 150 metrów mnie kosztowała ta wycieczka tutaj. Teraz muszę to odrobić. Ale było warto. Naprawdę bardzo takie urokliwe miejsca. Z tymi milionami na koncie to w sumie śmieszna sprawa, bo podobno wtedy zmieniają się rozrywki. Ja jestem jednak niemal pewien, że dalej przychodziłbym oglądać wielki głaz, z którego spada woda. No to w górę, teraz wprost do zielonego szlaku. Z kondycją jest jak z pieniędzmi, tyle wam powiem. Nadmiar nie szkodzi, zwłaszcza na stromych podejściach.
No i dotarłem na to skrzyżowanie szlaków. Stamtąd przyszedłem, z tego odbicia, a ten zielony biegnie teraz dalej tam. Pokażę wam w takim ładniejszym planie, jak to wygląda. W lewo do groty, a w prawo zielonym na grzbiety. No i teraz tam idę. Mam dobre wieści, a to przede wszystkim dlatego, że dotarłem na grzbiet. Co zwyczajowo oznacza, że ta zdecydowana większość podejść już za mną. No i tutaj będę sobie maszerował wzdłuż czerwonych oznaczeń w stronę Leskowca. To jest swoją drogą fragment małego szlaku beskidzkiego. Takiego szlaku, który liczy 137 km z Bielska-Białej Straconki na Luboń Wielki. No i ten akurat odcinek grzbietowy w Beskidzie Małym kiedyś sobie już przespacerowałem, ale całości jeszcze nie. Więc gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś tam w notesiku z planami jest on zanotowany. Odrabianie tych 150 metrów w pionie w zasadzie w ogóle nie bolało. Może tlą się we mnie jeszcze resztki kondycji. Teren stał się bardzo łagodny, więc pozostało już tylko sunąć przed siebie, wyszukując wzrokiem lokalnej fauny. Ostatnio na szlaku widziałem żmiję, teraz spadalca, więc tak powoli kolekcjonuję sobie faunę beskidzkich lasów. No a najśmieszniejsze w tym dzisiejszym znalezisku był fakt, że wygląda to jak wąż, a wężem nie jest, bo jest jaszczurką. Tylko ewolucja poskąpiła mu nóg. Doceniam jednak jego starania. O ileż trudniej byłoby na ten leskowiec wpełznąć. Beskidzkie lasy potrafią wprowadzić w swoisty trans. Drzewo, krzak, drzewo, korzeń, znowu drzewo. I tak przez godziny. A potem, zupełnie znikąd, natura postanawia przełamać ten schemat. O, to jest fajne miejsce. Tutaj tuż przy szlaku jest taka ciekawa grupa skał. No i idealne miejsce, żeby sobie usiąść i odpocząć, co zamierzam wykorzystać. Jest trochę w Beskidzie Małym takich odsłoniętych skał, wychodni skalnych. Ciekawie przerywa to monotonię lasu. Wiecie, że ja z wami zawsze szczerze, to nie jest najbardziej widokowy szlak na świecie. Ale pokazują się jakieś ładne panoramy, a w dodatku jedna taka bardzo konkretna, będzie już za jakąś chwilę. Obiecałem, że będzie, to będzie. No, tam jest coś ładnego, zobaczcie. Ładne takie chopki, tam w oddali, to pasemko bliźniaków, już takie północne rubieże Beskidu Małego. A wracając do tematu tego szlaku, no to może nie jest przesadnie widokowy, ale jest bardzo relaksujący. Jak już człowiek dostanie się tutaj na ten grzbiet, to ta ścieżka jest wygodna, ciekawy las, no i naprawdę maszeruje się miło. Kto lubi takie leśne spacery, pewnie będzie zadowolony. Taka autostrada rzeczywiście, więc nic, tylko maszerować. Pewnie na rower też się nada, zwłaszcza, że rowerzystów tutaj raz na jakiś czas widuję. No a w dodatku, póki co jest bardzo spokojnie. Pewnie pod schroniskiem trochę się to zmieni, ale tutaj w zasadzie jestem tylko ja, moje myśli i śpiew ptaków. I jakaś tajemnicza schadzka. Mam nadzieję, że nie planowali przejęcia władzy nad światem. Lubię takie grzbietowe autostrady. W ogóle nie przypominają górskiego mozołu, a raczej spacer. No i tak zupełnie bez wysiłku dotarłem po chwili na szczyt Leskowca. Wiata, ławki i trochę widoków. Szczyt Leskowca dosyć niepozorny, ale otwiera się teren i da się coś zobaczyć. Między innymi Babią Górę, nieco po lewej ulicę, ale także odległe Gorce
z turbaczem, Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym. Jest też tam podpisana panorama, więc ułatwia to zadanie. No, widzę, że Leszkowiec jest wybrany przez turystów na takie miejsce ogniskowe. Sporo tych palenisk tam było, ale takie przyjemne miejsce. Są też ławeczki, wiata, można odpocząć. A teraz ruszam dalej czerwonym w kierunku schroniska, ale na Leszkowiec jeszcze wrócę. Tutaj odbija ścieżka żółta, która potem sprowadzi mnie na parking. I zaraz robię tylko taki wypad w te i z powrotem. Niewiele się zmieniło na szlaku. Może poza faktem, że teraz przykleiłem się do żółtych oznaczeń. Te czerwone odbijają wcześniej, jeszcze przed samym schroniskiem. Wygodna ścieżka, piękna pogoda i śpiew ptaków. No nie było się do czego przyczepić. Oto schronisko. Całkiem stylowe, ale zanim tam wejdę, idę zobaczyć widok. Ten widok, dla którego tutaj przyszedłem. Już niedaleko. Herbata w schronisku to zawsze dobra rzecz. A taka jedna ciekawostka mi się przypomniała z tym schroniskiem, bo zbudowano je w dwudziestoleciu międzywojennym, a zbudowano je w rekordowym tempie. Jakieś 3 miesiące. Niewyobrażalne dzisiaj. No, ale miło sobie tak usiąść. Ja straciłem trochę apetyt. Tak jak tutaj chodziłem na miejsce, myślałem o żurku. Kiedyś nie jadłem, tutaj jest naprawdę dobry. Ale jest ciepło. A jak jest ciepło i tak jestem po wysiłku, to nie mam za bardzo ochoty. Ale pokażę wam, jakie widoki stąd są. Naprawdę warto sobie tutaj usiąść i odpocząć. Urokliwe otoczenie, przyznajcie. Po krótkim odpoczynku ruszyłem jeszcze w kierunku jednego szczytu, ciągle nie mogąc wyjść z podziwu. Dzisiaj w 3 miesiące to pewnie ciężko doprosić się u fachowca o wycenę, a co dopiero postawienie górskiego schroniska na szczycie. A skoro mowa o schronisku, to musicie wiedzieć o nim jeszcze jedną rzecz. Może połączyliście już kropki, bo na Leskowcu byłem jakiś czas temu, a do schroniska chwilę jeszcze szedłem, ale jeżeli nie, to podpowiedź, że schronisko na Leskowcu nie jest na Leskowcu, a na zboczach Gronia Jana Pawła II. No i przyznajcie, że to dosyć ciekawa nazwa. Szczyt dawniej zwano Jaworzyną. No i nie wszystkim ta zmiana nazwy się spodobała, bo raczej uważano, żeby nie nadawać szczytom nazw osób, zwłaszcza żyjących, bo ten pomysł pojawił się w latach 80. No ale ta wizja wygrała i tutaj jest taka okazała kaplica, takie sanktuarium. No, Karol Wojtyła, późniejszy papież, związany jest z tymi stronami. Na północy, idąc w tamtym kierunku, dojść można do Wadowic. I to właśnie tutaj stawiał on pierwsze swoje kroki turystycznie, pierwsze szlaki zwiedzał, więc pewnie rzeczywiście ważne dla niego pasmo. No a ja za chwilę jeszcze obejrzę sobie raz widoki spod schroniska i ruszam w drogę powrotną na Leszkowiec, żółtym szlakiem. No i dalej jest pięknie. Pogoda taka, że po prostu chce się maszerować. W ostatnim odcinku mówiłem, że taka pogoda, kiedy nie jest za gorąco, są obłoki, lekko wieje wiatr, to jedno z moich ulubionych. No i dzisiaj dalej się udało. No i teraz czeka mnie po prostu droga w dół. Według tabliczki do Targoszowa 50 minut, ale ja ten parking leśny mam trochę wcześniej, więc naprawdę takie krótkie zejście. Mimo że trzeba wytracić ponad pewnie 400 metrów wysokości. No ale patrzcie, po prostu sielanka. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save? Całkiem miłe to zejście. Jednostajnie ten teren się obniża. Szeroka droga, więc myślę, że nawet osoby ze słabszymi kolanami nie będą tutaj przesadnie cierpieć. No i zrobiło się zupełnie cicho. Dookoła tylko las. No ale mniej więcej w takim klimacie ta wycieczka dzisiejsza się toczyła. Ale były też atrakcje. Była grota, był wodospad, było trochę widoków, schronisko jest po drodze. Więc myślę, że można tutaj miło spędzić czas. A ja
powoli obniżam się w stronę parkingu. Jeżeli nic tu na mnie nie wyskoczy, to nie podejrzewam, żeby miały się tu pokazać jeszcze jakieś ciekawe atrakcje. Ale kiedy w górach szuka się spokoju, to jest chyba najważniejszą atrakcją. No i może tak rzeczywiście jest, a ja jestem taki mądry i odkryłem tajemnicę życia. Bo jak tanio by to nie zabrzmiało, to fajnie mieć te miliony na koncie, o których mówiłem wcześniej. Ale po ten górski luksus ciągle trzeba sobie przyjść. I on czasami leży tu, tuż za rogiem, między innymi w Beskidzie Małym. Trochę was mogłem oszukać z tymi kolanami. Oczywiście nieumyślnie, bo rzeczywiście były ze 2 takie fragmenty, gdzie było dosyć stromo i schodziło się tak sobie. Ale ogólnie bardzo podobała mi się ta pętelka. Mam nadzieję, że wam też. Może brakowało takich panoram, pod którymi uginałyby się nogi. No ale jest tutaj co robić. Jest grota, wodospad, schronisko. Można odpocząć i przede wszystkim się zrelaksować. W opisie zostawię link do mapy i opisu tego szlaku. Będziecie mogli sobie prześledzić. No a na sam koniec chciałbym wam jeszcze bardzo gorąco podziękować za wszystkie wasze gratulacje pod ostatnimi postami, reakcje, komentarze. To bardzo miłe. No a tymczasem trzymajcie się dobrze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A na koniec ładne widoki. Do zobaczenia. Cześć!